Czy jako dziecko marzyłeś o tym, żeby przenieść się choć na chwilę do świata jak z baśni Tysiąca i Jednej Nocy? By wtopić się w klimat misternie zdobionych orientalnych budowli, spacerować uliczkami, gdzie można poczuć zapach lokalnych przypraw i rozsmakować się w tradycyjnej kuchni nomadów. A przy tej degustacji posłuchać też kojących strapioną duszę dźwięków dutara czy tambura. Jeśli tak, to wkrocz na jedwabny szlak i poznaj z nami Samarkandę. Pokażemy Ci, jak wygląda to cudowne miasto. Opowiemy o historii, zabytkach i pokażemy, co warto w nim zobaczyć, jak się tu poruszać oraz jakich wydatków można się spodziewać. Poznasz też tutejsze zwyczaje, wspaniałych ludzi i przygody, które nas tu spotkały. A to wszystko z domieszką wandrusowego humoru. Teraz już zaparz orientalną herbatę i witaj w Samarkandzie. Witajcie w Samarkandzie, jednym z najstarszych i najdłużej zaludnionych miast na świecie. Miasto powstało około VI wieku przed naszą erą. Założyli je Persowie i na początku nazywało się Marakanda. Miasto to miało istotne znaczenie dla tego regionu świata, dlatego historia tego miejsca była bardzo burzliwa. Już w IV wieku przed naszą erą Aleksander Wielki podbijał to miasto. Później przejęli go Arabowie, wprowadzając na tych ziemiach islam. Byli oczywiście też Rosjanie, ale największych zniszczeń i spustoszenia dokonały tu hordy mongolskiego przywódcy Chingis Khana. Po inwazji Chingis Khana zdziesiątkowana ludność Samarkandy nie była w stanie odbudować świetności miasta. Dopiero za panowania Timura miasto odzyskało swój prestiż. To tutaj była stolica wielkiego państwa Timura, które ciągnęło się od Indii aż do Turcji, a na północy daleko w głąb Rosji. Jednak największy rozkwit miasta przypada na panowanie Uługbega, wnuka Timura. Wtedy miasto stało się centrum nie tylko państwa, nie tylko politycznym, ale także kulturalnym, oświatowym. Było tutaj wiele szkół budowanych, wyższych. Sam Uługbek był znanym astronomem. Wybudował tu nawet obserwatorium astronomiczne. Uczył też matematyki w swoich medresach. Dlaczego Samarkanda była tak ważna? Działo się tak głównie za sprawą jej położenia, ponieważ była jednym z wielu przystanków na jedwabnym szlaku, czyli szlaku, który prowadził z Chin do Europy, którym kupcy przewozili głównie jedwab z Chin do Europy właśnie. Budowano tutaj specjalne karawanseraje, żeby karawany mogły się tutaj zatrzymać, żeby kupcy mogli napoić swoje zwierzęta, przespać się, bezpiecznie przechować swoje towary. Z czasem Samarkanda podupadała tak bardzo, że przestała być nawet stolicą. Stolicą wtedy została Buchara. Zaś w 1868 roku miasto zdobyli Rosjanie, a w 1925 została nawet stolicą Uzbeckiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Jednak tylko na 5 lat, a później straciła swoją pozycję na rzecz Taszkentu oczywiście. Obecnie Samarkanda jest drugim co do wielkości miastem Uzbekistanu. Jest to ważny ośrodek przemysłowy i naukowy, ponieważ w mieście znajduje się aż 6 uczelni wyższych. W 2001 roku Samarkanda została też wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tak więc zapraszamy do Samarkandy. Żeby dotrzeć do centrum Samarkandy z naszej miejscówki mamy niedaleko, bo mamy ile? Niecały kilometr. Cały kilometr i będziemy już w okolicach Registanu, tak? No a tu spacerując nawet obrzeżami Samarkandy jest zdecydowanie lepiej pod względem czystości przede wszystkim, bo jak byliśmy tam na prowincji w okolicach Chimgan, no to było straszne. Tam śmiecie się wszędzie walały, wszędzie leżały, a tu jest czyściutko. Fajnie to wygląda, chociaż nie widać koszy. Chcieliśmy dojść do banku i nas przeprowadza przez jakieś blokowiska zamiast iść główną drogą, także mapy Google czasami tak kierują, że głowa mała.
i musimy de facto iść naokoło, żeby dojść do tego banku, a wystarczyło iść główną drogą. Że nie zawsze warto przynajmniej tutaj w Uzbekistanie kierować się mapami Google, ponieważ już często nam się zdarzyło, że nas poprowadziło źle, nie? Niedaleko Registanu znaleźliśmy punkt wymiany walut prawdopodobnie. To jest też bank, można tutaj wymienić walutę, tylko trzeba sprawdzić kurs. Jeżeli już przyjdziecie do Registanu, ciężko uniknąć, prawda, tłumów o każdej porze roku. Nawet poza sezonem, my jesteśmy w takim martwym sezonie tutaj już prawie, że w listopadzie, końcówka października. Także ciężko byłoby przyjść tutaj i spodziewać się tego, że będziemy tutaj sami, bądź też będzie tylko garstka turystów. No jest sporo, ale to nie są tłumy, także nie jest, myślę, pod tym względem najgorzej. Co myślisz, Batko? No, myślę, że jest super. Musimy wykorzystać teraz to miejsce, które stoimy, bo tu można sobie fajne zdjęcie, bo jest fajna perspektywa. Widać przede wszystkim te medresy, fajnie wszystkie i można sobie zrobić tu naprawdę fajne zdjęcia, także my musimy wykorzystać te nasze 5 minut teraz. Po chwili dotarliśmy do kas, w których uiścić trzeba opłatę za wstęp na teren placu Registan. 65 000 chyba. Ile ty kosztowała? Ile? 130 000. Na 2 osoby. 65 000 od osoby. Od turysty z zagranicy, bo miejscowi mają taniej. Check Nazar. It's the back. Welcome. Thank you. Извините, сколько стоит? 50 тысяч. Хотите? Еще не знаю. Платы есть у нас цена бесплатно. No chyba się skusimy na ten kręcidełko, także zrobimy sobie taką pamiąteczkę. Nie zawsze się bywa w takim miejscu, także warto coś zrobić. Kamera się zakręci wokół nas, pani tutaj się kręci ładnie i to zademonstruje, jak to wygląda. Oto Registan, najsławniejszy plac w Samarkandzie. Otoczony jest 3 medresami, czyli wyższymi szkołami koranicznymi, które zostały zbudowane na przełomie XV, XVI i XVII wieku. To jest najstarszy budynek. Najstarsza medresa u Bega, właśnie ten słynny władca ją wybudował. Te dwie powstały później, w XVII wieku. Ta za mną to jest słynna medresa Tilia Kori, czyli ociekająca złotem. W środku są bardzo bogate zdobienia. A ta, Shirdar, charakteryzuje się tym, co jest nietypowe w świecie islamu, czyli przedstawienie zwierząt. Ponieważ przedstawienie zwierząt i ludzi jest zakazane, symbolizuje ona pogoń za nauką i dlatego tutaj przedstawione są te zwierzęta. Shirdar, czyli siła lwa. Plac Registan, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy przysypany piaskiem, był to plac, takie główne miasto, na którym przemawiali Timurydzi, czyli władcy. Było to też miejsce publicznych egzekucji. I dlatego mówi się, że jest przysypany piaskiem, ponieważ przysypywano tutaj krew tych wszystkich skazańców. Na nas to miejsce wywarło ogromne wrażenie. Te budynki są bardzo piękne, a jakie są w środku, dopiero teraz zobaczymy, pójdziemy oglądać, co tam w środku jest.
Do wszystkich budynków można wchodzić. Z tego, co się zorientowaliśmy, wchodzimy do pierwszego, czyli Medresa, którą wybudował Bek, wnuk Timura. Tak, Timura, bardzo krwawego władcy tutaj tych terenów. Oni tu bardzo czczą tego Timura i uważają go za bohatera. Mimo Za ojca tego, narodu. za ojca. Te małe sklepiki, te miejsca, gdzie są sklepiki, to były takie cele dla studentów. Oni tutaj mieli swoje pokoiki takie i tu mieszkali. Owszem, prawda. Studenci uczyli się nie tylko o Koranie, tylko o religii. Uczyli się tutaj nauk ścisłych, przyrodniczych, a podobno, że matematykę wykładał sam Ulugh tutaj. Ulugh też był słynnym astronomem, który badał gwiazdy i budował nawet takie obserwatorium astrologiczne, prawda? A teraz wchodzimy do szkoły koranicznej i zobaczymy, co tu jest fajnego w środku. A jak widzimy, już na wstępie jest bardzo, bardzo dużo do zobaczenia. Także zobaczymy. Tu nawet taka miła niespodzianka, prawda, wspomnienie Jana Heweliusza na tym obrazie i też tutaj w tej adnotacji, prawda, też wspominają o polskim astronomie. Tutaj figury woskowe, które przedstawiają właśnie Ulugh Bega. Mamy też słynną lampę Alladyna. Ciekawe mieli kiedyś długopisy, prawda? Czyli to maczali w atramencie i pisali w ten sposób. To jest jakiś z bambusa prawdopodobnie, tak mi się wydaje, nie? No tak. Mamy zegar słoneczny, złoty zegar słoneczny. Tu jest chyba nawet opisane, jak go odczytywać, tak? Jak się wchodzi na dziedziniec ten główny, tu jest po prawej stronie wejście na górę. Także wchodzimy teraz na górę. No, niestety widok na dziedziniec przesłaniają drzewa, także zbyt wiele tu nie widać. Na dole tych sklepikach, na rogach są takie tajne wejścia tutaj na górę. Nie idzie się prosto z tego placu, prawda, głównego, tylko się wchodzi do sklepiku. Później jest takie wejście na górę i na górze też są różne sklepiki, w których można kupić pamiątki związane z tym miejscem, z Uzbekistanem i ogólnie jakieś tam suweniry. Tutaj z boku, obok tej najstarszej szkoły koranicznej mamy kibelki, także jak ktoś chce skorzystać, to może podejść. Kosztuje to ta przyjemność 2000 sum. Wchodzimy teraz do drugiej medresy, Tilia Kori, to znaczy pokryta złotem. To jest medresa z XVII wieku i zobaczymy, co tam jest w środku. Czyli to jest ta, która jest umiejscowiona po środku właśnie Registan. tego placu Registan. Tak. Tutaj jest informacja, że tu jest kierunek zwiedzania. I kierujemy się na dziedziniec główny, który jest, jak już widzę, piękny. Zresztą jak wszystko tutaj. Jakieś pomieszczenia z monitoringiem. Tu się chyba nie wchodzi. Co tam jest? Nie jest monitoring, tam wiesz, telewizor jest tylko. I na koniec zostawiliśmy sobie medresę, która nazywa się... Shirdar, czyli posiadająca siłę lwa. To jest ta z tą nietypową fasadą dla świata islamu, przedstawiająca lwy w pogoni za wiedzą. Tu się wchodzi do sklepiku. Tutaj pan pracuje. Ręczna robota, zobaczcie jak precyzyjnie to pan robi. A tak wyglądały cele studentów. To jest z XIX wieku.
Kończymy już zwiedzanie Registanu, znaczy się na chwilę obecną, bo jeszcze wrócimy tu o godzinie 19, ponieważ szykuje się tu co? Fajny spektakl. Taki light show. Light show. To nie lightowy show, tylko świetny show. Gra świateł. Gra To świateł. można obserwować stamtąd, nie trzeba wchodzić na teren. Tak, nie trzeba wchodzić na teren. A teraz idziemy się rozejrzeć trochę tutaj. Jeszcze pod pomnik Timura może pójdziemy i coś do zjedzenia. Musimy coś kupić, wejść do jakiejś restauracji, coś zjeść. Bo jesteśmy już to Głodni. głodni. Za moimi plecami pierwszy prezydent Uzbekistanu po upadku Związku Radzieckiego, a mianowicie Islom Karimow. Dumnie stoi tutaj na tym placu i patrzy na Registan. Pewno mu się nie nudzi z tego powodu, bo jest co podziwiać. Zresztą mieliśmy okazję sami to podziwiać, także możemy potwierdzić, że mógł chłop na co zaglądać. I nawet się uśmiechał, także jest zadowolony chyba z tego powodu. Dziwna machina, każdy pedałuje i jak to jeździ, to nie mam pojęcia. Musiałby się ktoś przejechać tym, żeby to zobaczyć, jak to funkcjonuje. Nie mieliśmy okazji nigdy czegoś takiego widzieć. W działaniu, oczywiście w praktyce. A tu takie rowerki też można wynająć. No i wstąpiliśmy do takiego fajnego miejsca, które nazywa się Shukruk Nur. To jest taka restauracyjka, bardzo tradycyjna. Z tego co widać, nie jest to jakieś luksusowe miejsce, których za bardzo nie lubimy. Wolimy takie miejsca lokalne, uzbeckie, z uzbecką kuchnią i w takim uzbeckim klimacie przede wszystkim. Zamówiliśmy sobie 2 piwka ze względu głównie na to, że były lane, a my jeszcze nie piliśmy tutaj lanego piwa. Chcieliśmy sobie skosztować lane piwo. Zamówiliśmy sobie takie wołowe jakieś rolatki, 2 wołowe zupy z warzywami, później manty, dokładnie, takie kieszonki wołowe, jakby wszystko wołowe, w sumie dobra, niech jest wołowe wszystko. No i sałatkę garden salad. W opiniach Google ma bardzo dobre recenzje ten lokal, także zobaczymy. I sporo ludzi jest, czyli musi smakować to. Zupę już udało mi się skosztować i jest bardzo dobra. Jest taki kawałek mięsa w tym. A ty, Beata, co powiesz? Bardzo dobre, z trzeciorką widzę. Trzeciorka jest, tak. I dobrze jest doprawiona przede wszystkim. Dobra jest. To jest taki rosołek, ale pyszny. Wołowy rosół. I przyszły takie rolatki, prawda? No nie ma plow. Chcieliśmy plow w sumie kupić, ale nie było. No i zjedliśmy. Trzeba przyznać, że było dobre. Lepioszka jedynie była twarda. Ale absolutnie możemy polecić ten lokal, tym bardziej, że w lokalu nie ma opłaty serwisowej. Nawet chcieliśmy im zostawić jakiś napiwek, no i nie przyjęli. No. Powiedzieli, że nie ma opłat serwisowych i nie chcą żadnych pieniędzy, poza tym, co zjedliśmy. Tu skrzeczą jakieś ptoki, strasznie głośno. Zobaczcie, przyszła ochota na baklawkę. Kupujemy sobie taką za 10 000, czyli 1 sztuka 3 zł kosztuje. A baklawek tu jest dość sporo do wyboru, do koloru, większe, mniejsze, nawet jakieś czekoladowe. Skosztuj, to będziemy wiedzieć, jak to smakuje i czy smakuje. To jest chyba z orzechami jakieś, nie? Ale mięciutko jest, nie? Bo widać, że tak się rozpływa w ustach. Matko, tobie się wszystko w ustach rozpływa. Zrobiliśmy sobie jeszcze krótki spacerek do najstarszego budynku w mieście Samarkanda, a mianowicie mauzoleum Ruhabad. I oto jest ten budynek, chyba już jest zamknięty, pan zamknął. Nie wiem, czy w ogóle tam wolno wchodzić. Podejrzewam, że wolno, ale może nie dziś, bo miało być do 19, a jeszcze nie ma 19, a już pan zamknął. No to chyba sobie nie zobaczymy dzisiaj, ale to nic, ponieważ tu jest jeszcze dużo budynków, które chcemy zobaczyć, ale to już jutro. Także jeszcze sobie podejdziemy co najwyżej tu, a dzisiaj jeszcze zobaczymy, co tam jest na tej tablicy może napisane, co? No chodźmy. O, tu jest napisane, że kompleks jest z XIV, XVIII i XIX wieku. Właśnie ten szejk, słynny mistyk, który tutaj jest pochowany, on właśnie zmarł w XIV wieku. Był bardzo szanowany za czasów. To jest jego mauzoleum tutaj. Zauważcie, że to mauzoleum wybudowane jest z cegły. To była wtedy taka nowinka. To jest jeszcze taka prosta budowla, ale są też budowle, gdzie ta cegła jest układana w taki misterny sposób, że wygląda, jakby ten budynek był utkany z czegoś. To też jeszcze zobaczymy. To know who he is, reality hold up from oblivion the whole world. The sun and stars showing.
किताब आलूसी का Order was over. The schedule of the stars. This dream was a welcome horizon. Dzień dobry bardzo. Dzisiaj kolejny dzień zwiedzania Samarkandy, ale wstępnie trzeba pewne praktyczne sprawy pozałatwiać. Czyli pojedziemy sobie kupić bilety na pociąg do Buchary, bo z tego co sprawdzaliśmy na internecie, to jest, znaczy się znikają miejsca dość szybko, także trzeba sobie zakupić ten bilet. Można online oczywiście to zrobić, z tym, że to obarczone to jest prowizją i to nie małą, bo już kupiliśmy z Siwy do Taszkentu taki bilet, no i dość sporo tam przepłaciliśmy. A po co mamy przepłacać, jeżeli jesteśmy w Samarkandzie na miejscu, można podjechać. Chodzi o to, że myśmy płacili za ten bilet z Siwy do Taszkentu w funtach brytyjskich. Tak, i to się płaci w funtach. No dokładnie. i przewalutowanie płaciliśmy jest. właśnie dość dużą prowizję. Tak, i dość dużą prowizję płaciliśmy. A tak jak mówię, jesteśmy na miejscu, podjedziemy, a przy okazji coś zobaczymy, jakieś inne rejony, których być może nie planowaliśmy, ale może coś tam się, może za dużo może się coś tam znajdzie ciekawego i fajnego. Здравствуй, Яндекс. Super. Xavfsizligingiz uchun orqa o'rindiqda ham kamarni taqishni unutmang. No to jedziemy. Jesteśmy już na wokzalu, czyli na dworcu. No i musieliśmy oczywiście przejść przez bramki, jak to tutaj bywa, czy dworzec autobusowy, czy kolejowy. Trzeba przechodzić przez bramki. Może to nie jest tak skrupulatnie przestrzegane jak na lotniskach, no ale trzeba przez te bramki przepuścić sprzęt i przejść osobiście przez bramki. Tak to tu wygląda. No i teraz idziemy ogarniać bileciki. Nie widać tutaj kas, tylko trzeba chyba do informacji podejść i zapytać. Bo nie wiem, gdzie tutaj się kupuje. Извините, куда нам можно покупить билет, тикет? Daje kasa? Okej, thank you. Czyli trzeba po prostu wyjść na zewnątrz i w lewo i tam gdzieś są kasy. Zobaczymy. No niepotrzebnie wchodziliśmy na teren dworca, ponieważ nie trzeba wchodzić. Bo Bilety można tutaj zakupić. Kupuje się tutaj przed wejściem, właśnie przed tymi bramkami. Na wprost jest ticket office, czyli tam można kupić bileciki. Kupiliśmy sobie bilet. Bilet wygląda tak. A jaki jest plus jazdy koleją? Taki plus, że o 12 wyruszamy, a 14:36 już będziemy w Bucharze. A to jest odległość liczona przez autobus na około ponad 6 godzin. A ostatnio liczono nam 4 godziny, a jechaliśmy autobusem 6 godzin. Także jeżeli tu będzie 6 godzin, to podejrzewam, że może być nawet 8 godzin jazdy do Buchary z Samarkandy. No, czyli sami widzicie, jaka jest oszczędność czasu. Czyli jeszcze tego dnia możemy coś tam zrobić, gdzieś jeszcze pójść, coś zobaczyć, prawda, w Bucharze. No jeszcze jedno, że tak powiem, dobre wychowanie i uprzejmość zostawcie w domu, bo tu się wszyscy pchają. Tak. I jeżeli będziecie bardzo grzeczni i będziecie przypuszczać, to nigdy się nie dostaniecie do kolejki, ani do okienka, ani nigdzie. Także trzeba się mocno rozpychać łokciami, żeby cokolwiek załatwić. No trzeba być asertywnym, no i trochę agresywnym też. No i trzeba mieć danger face, tak jak nam dzisiaj Danger powiedział face, jeden tak. pan. Mówi Rosjanie, a my mówimy, że nie, z Polski, bo mamy bardzo takie danger face, czyli... No co zrobić? Mamy może łagodne usposobieni, ale już wyraz twarzy nasz chyba nie jest łagodny. Szczególnie mój. Szczególnie bardzo. Kolejna kwestia, o której chcemy też wspomnieć i Was ostrzec, że jak wychodzicie z takich miejsc właśnie jak lotnisko, dworce kolejowe, autobusowe, no to spodziewajcie się tłumów takich naganiaczy, czy też ludzi, którzy będą proponować Wam różne wycieczki, mają foldery swoje, oczywiście też taksówki będą proponować transporty.
No nie są to tanie rzeczy. Znaczy się, może nie jest jakieś mega drogie dla nas Europejczyków, ale jest to droższe niż byśmy mogli sobie zorganizować sami. I dziura. To też jest bardzo tutaj codziennością jest to taką, że wszędzie są dziury, także trzeba uważać szczególnie wieczorem czy po zmroku. Także możecie się zapoznać z taką ofertą, ale jak już zaczniecie rozmawiać z kimś takim, To nie odpuści. no to nie odpuści. Panie szanowny, kup pan tę cegłę, odpalasz pan stówkę, ocalasz pan główkę. Cegła tańsza od kapoty, kup pan cegłę od sieroty. Najlepiej przechodzić obojętnie obok takich ludzi, mówić, że nie jesteście zainteresowani i tyle. I tak na spokojnie sobie później rozkminić, gdzie, jak, co można zwiedzić. Tym bardziej, że dostać się do jakiegokolwiek miejsca w mieście tutaj to raczej nie jest problem. Chyba że ktoś chce i kogoś stać na to, no to jak najbardziej może skorzystać. Jeszcze chcemy zobaczyć, przejechać się autobusem. Bo tak, znaczy po mieście chodzi o to, mieście, tak. żeby zobaczyć jak to wygląda z komunikacją miejską. Chcemy się aktualnie dostać do centrum. No i siedzimy tym razem w autobusie. Płaciliśmy ile? 4000 sum. Może klimy nie ma, ale są jakieś, zobaczcie co ciekawe. Są takie wentylatorki tutaj. Ale latem to musi być... No latem tu jest, bo nie ma klimy chyba. Są te wentylatory. Ale mega zakorkowane są ulice Samarkandy. No mega, naprawdę jedziemy już bardzo długo. Także to jest niebywały minus jazdy właśnie komunikacją miejską tutaj. Po bardzo wyczerpującej drodze dotarliśmy w końcu do celu, może nie do celu, tylko blisko Pobliże celu. No nie do końca polecamy tą formę transportu, chociaż może na innych trasach to wygląda lepiej, nie wiem. Być może jeszcze będziemy mieli okazję to sprawdzić, ale poruszając się już po samym centrum, no to jest kiepsko. Patrzyliśmy też na ludzi, którzy przychodzą obok autobusu, no i poruszali się szybciej od nas. Tutaj są takie drogowskazy, które wskazują, jak dotrzeć do miejsc turystycznych, miejsce rozrywki, prawda, miejsce kultury religijnego. No i informacja turystyczna też jest, także jest to tutaj w miarę dobrze opisane i fajnie. Pomimo tego, że kierowcy jeżdżą jak jeżdżą i są trochę, a nawet bardzo szaleni, powiedzmy sobie, że pas ruchu to tak umownie tylko jest pasem ruchu, ponieważ no, zjeżdżają na prawy, na lewy, jadą środkiem i ciągle trąbią tutaj kierowcy. To mimo tego, jak Beata powiedziała, w tym szaleństwie jest chyba metoda, bo tak przechodząc czy przejeżdżając tymi ulicami nie widać, żeby te auta były jakoś przerysowane, żeby miały jakieś uszkodzenia lakieru, żeby wyglądały jak po stłuczkach. Serio, tu kurczę ciężko znaleźć przetarte boki samochodów, co na przykład we Włoszech jak byliśmy było na porządku dziennym, ponieważ tam było ciężko znaleźć nieprzerysowane auto, tak samo było na Majorce w Hiszpanii, a tutaj to wygląda doskonale, więc zdarzają się, nie powiem, jakieś tam uszkodzenia, ale to jest sporadycznie. Teraz idziemy w miejsce, które zwie się Gór Imir, a mianowicie jest to mauzoleum największego władcy Uzbekistanu, czyli Timura i jego rodziny, tak? Jego 2 synów i 2 wnuków. Żeby wejść na teren mauzoleum trzeba uiścić opłatę, kupić bilety, także idziemy teraz kupić bilety. 2 tickets, please. Kosztował ile? 80 000. 110 od osoby, czyli to mamy 12 zł. Zakaz używania komórek, wyrzucania śmieci w strojach kąpielowych nie można chodzić i nie wolno tu palić też. Takie zasady. Tak najlepiej się ubrać. Za nami znajduje się mauzoleum Timura, jego 2 synów i 2 wnuków. Tutaj jest właśnie jego grób i krąży taka legenda wśród Uzbeków, że Timur nałożył klątwę na kogoś, kto otworzy jego grób. No i Sowieci, którzy tutaj pracowali, zajmowali się, badali te groby, wiedzieli o tym. Otwarli ten grób Timura 21 czerwca 1941 roku. No i jak wiemy, na drugi dzień Hitler napadł na ZSRR.
Później, kiedy zakopali symbolicznie, na nowo pochowali tego Timura, Rosjanie odnieśli zwycięstwo w bitwie pod Stalingradem. Taka ciekawostka krąży właśnie wśród Uzbeków. Z tymi Rosjanami to nie do końca tak było, że to byli tacy gieroje, że oni, każdy tam to chciał iść otworzyć, bo oni się nie bali. Ponoć nie za bardzo to chcieli odkopywać, czy też odkrywać ten grób Timura. Byli tacy skonsternowani, nawet wystraszeni. Jak otwierali ten grób, już de facto już mieli odsuwać to wieko, to odskoczyli, bo myśleli, że nagle po otwarciu coś się strasznego wydarzy, ale się nic nie wydarzyło i wtedy mówili, się śmiali, taka klątwa, nic się nie stało, ale jednak się stało, jak Beata wspomniała. Na drugi dzień. Na drugi dzień, nie tego samego dnia. Także można to sobie, prawda, brać tak na pół serio, tą klątwę, ale jednak coś się wydarzyło i Uzbecy podchodzą do tego bardzo poważnie i uznają, że faktycznie taka klątwa jest. Idziemy zobaczyć ten grób i mam nadzieję, że nie będzie nad nami ciążyła żadna klątwa. Nie będziemy otwierać tego grobu. Nie. Co to jest? Nie wiem, nic nie ma opisane, wiesz? Nie jest opisane? Wygląda jak jakoś chrzcielnica, ale oni nie chrzcili raczej. Tu jest rusztowanie, ale nie warszawskie, uzbeckie rusztowanie. Tu widać ten stary mur, taki wyszczurzały, Tak, widzisz? tak. To jest właśnie jeszcze część nieodrestaurowana. Ogólnie w Samarkandzie sporo właśnie zabytków jest dopiero w trakcie prac renowacyjnych i te prace cały czas trwają, bo no, tych budowli tu jest od groma, jest naprawdę dużo, także nie jest to łatwo wszystko finansowo zamknąć w jakieś klamry czasowe. Pewnie muszą zachować jakieś zasady, prawda, tego odrestaurowywania takich budynków. To nie może być, że przychodzi pan Hyniek z panem Juskiem i weźcie to tam, opucujcie, zróbcie i będzie fajnie. A wiele zabytków tak zostało właśnie odrestaurowanych. Na tej mapie mamy przedstawione, jak wyglądało Imperium Timura. Na zielono to jest właśnie ten kraj Timura, a to żółte to są jego wasale, czyli podlegli mu tak jakby władcy. No i tutaj widzimy, jak to daleko sięga, z tej strony aż do Delhi. I tutaj jego wpływy sięgały aż do Moskwy, Kijów, pod Bukareszt, Damaszek, Syria. Turcja cała. No bardzo rozległe terytorium. No a stolica była w Samarkandzie. W Samarkandzie. Są grobowce rodziny Timura. Beata powiedziała, że nie zna nikogo z tych osób, a ja powiem szczerze, ja też nie znam. Widzisz? To są ruiny tego miasta. Afrosiab. Tam pojedziemy. Ten w środku czarny grób to jest grób Timura. Tu na lewo taki ten niski to jest Uług-Bega, jego wnuka. Czyli Amir Timur żył 69, a Uług-Beg żył 55. 55, tak. Ale są też groby takiego małego dziecka, jak na przykład dziewiątka, który żył 11 lat. Długość wieku w tamtych czasach nie była imponująca. Chociaż Timur długo żył. Dość długo, jak na tamte czasy. Ale właśnie to nas zastanawiało, bo ten Uług-Beg wszędzie przedstawiany jest jako taki starzec. Tak, a miał zaledwie 55 lat. 55 lat umarł. No.
Po wyjściu z budynku na drugą stronę to można kupić jakieś uzbeckie ludowe stroje tradycyjne i są jakieś wejścia do podziemia. Być może tam są jeszcze jakieś grobowce, także zajrzymy i tam. No i zamiast grobów, czy też kolejnych mogił w podziemiach, szukaliśmy się jedynie magnesów. I kupiliśmy sobie magnesy, tam jest taki sklepik, można fajne pamiąteczki kupić, ale z racji tego, że nasze walizki Pękają w szwach. Pękają w szwach. No nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie większe zakupy, chociaż pewnie sobie jakieś pamiąteczki tam kupimy, nie tylko dla siebie, tylko dla naszych wnuków i dla naszych znajomych tam jakieś po pamiąteczce. Raczej też, tkaniny po takie. 10 tysięcy takie, czyli 3 złote. No teraz właśnie przechodzimy obok pomnika Timura. Szkoła medyczna. Samarkanda ogólnie słynie właśnie z takich wyższych szkół, jest ich tutaj 6 i pod względem właśnie edukacji jest w Uzbekistanie na najwyższym poziomie. Somsa. To są takie paszteciki mięsne. Mięsne paszteciki, somsa ich mniejsza też taka specjalność, można powiedzieć. Wygląda to tak? Wygląda tak, a smakuje jak... Smakuje. Robata zawsze jest wylewna bardzo w ocenach dań różnych, bo zawsze go to albo dobre. Ja wam powiem, jak to smakuje. Wiadomo, dobra, mięso, cebula. Idziemy teraz jeszcze do katedry świętego Aleksieja. To jest gdzieś tu niedaleko. Także dla odmiany od tych wszystkich islamskich świątyń pójdziemy teraz do chrześcijańskich zobaczyć. No, odwiedziliśmy jeszcze teraz taki lokalik, bo po tych pasztecikach nabraliśmy ochoty na jedzenie jeszcze bardziej i odwiedziliśmy taki lokal ichniejszy, jakiś taki dla miejscowych, bo tu jest całkiem z boku gdzieś i no, wystrój widzicie jaki jest, taki jest. No, ogólnie dziwnie, bo prosto stąd się wchodzi jakby do kuchni i tam się zamawia w tej kuchni jedzenie i mnie zaintrygowało to danie orsz. A to jakieś te pirożki, to jakieś tam przyprawy z papryką, nie wiem co to jest. Pewnie jakiś. Ocet pewnie jakiś z papryką, tak. I to jest takich Pepsi. Danie orsz wygląda tak, a te pieluszki wyglądają tak. Bardzo duże są te pieluszki. No i jeszcze chlebek do tego. Danie to co nie wiem co to jest, co to może być? Kapusta. Kapusta. Dość dużo tego jest i zobaczymy ile zapłacimy, bo nawet nie wiemy, nie pytaliśmy się jeszcze. To jest takie małe jajko, to jest prawdopodobnie przepiórcze jajko. I tu jest baranina prawdopodobnie, no jakieś warzywka i ryż. A tam jeszcze jakiś sosik przyszedł dodatkowo. Ale powiem wam, jaja takiego z tym jedzeniem, znaczy się w sensie pozytywnym bardzo, bo widzieliście jakie to były porcje, jeszcze pan nam czaj przyniósł, chyba to już za darmo nam przyniósł ten chlebek, też w ogóle chyba nie policzył, ja nie wiem, ale zgadnijcie ile zapłaciliśmy. Napychaliśmy się do bólu, bo jest na maksa nabity, Beata też najedzona, już nie umieliśmy nawet dojeść tych piróżków takich, ichniejszych, wszystko było dobre przede wszystkim, a zapłaciliśmy, zgadnijcie ile, 40 000, czyli wychodzi 12 zł za dwóch, za całe to jedzenie. Wyobrażacie to sobie? Zdecydowanie warto odwiedzać te boczne uliczki gdzieś tu poza centrum. Warto szukać takich lokalnych restauracji. Może tam wygląd Europejczyków może odstraszać nieco, ale jedzenie jest naprawdę bardzo dobre i jest tanie, no kurczę, no nie spodziewaliśmy się. Ja jak mi powiedział 39, dopytałem pana, czy ile raz jeszcze, a on 39, nie 39. Jesteśmy przy katedrze świętego Aleksieja, jest to oczywiście katedra prawosławna, została wybudowana w 1912 roku. No a co jeszcze istotne, jak wyjdziemy, nie będzie ławek, tak jak u nas. Także zobaczymy, czy faktycznie, czy rzeczywiście tych ławek tutaj nie ma. Nie wiem, ludzie chyba stoją całą mszę, ale w prawosławnym kościele są bardzo długie msze. Także no, muszą być wytrwali w swojej wierze. Zobaczymy jak to wygląda. A budynek jest dość duży i okazały. Żona moja Beata musi ubrać chustka, a ja jakbym miał czopka, to muszę ją ściągnąć.
Taki paradoks. No. Czopki zjadł, czopki zdjadł. Kobiety muszą mieć nakrycie głowy, a mężczyźni wręcz przeciwnie, nie mogą mieć nakrycia głowy. Co dziwne, bo ja mam włosy, a ty się sobie syni. No. Dlatego ja nie umiem sobie poradzić. Ja właśnie to nagrywam, jak ty sobie nie radzisz. 2 hours later. No i faktycznie nie ma ławek. Są tam jakieś 2-3 ławeczki i to wszystko. Widać jakoś społeczność chrześcijańska tutaj jest. Znaczy się odłam prawosławny, ale to chyba ze względu na to, że po prostu te ziemię też zamieszkiwali i zamieszkują nadal Rosjanie. A co ty nagrywasz? Mienia? Nagrywałeś? Mienia? Co ty dziełasz? Nie ma żadnego mienia. Czemu to komu? Że ty mienia nagrywasz? Ale fajny kolega, no taki fajny, nie bój. Ale fajny piesek, no i uciekł. Plac. Lwi paszczki nawet są. Jesteśmy teraz w parku Alishera Navoja. Miejsce relaksu i odprężenia mieszkańców Samarkandu. A Nawoi to był wezyr, czyli taki człowiek, który miał pod sobą taki kulturalny rozwój miasta. Był też pisarzem, poetą. Pisarzem i poetą. I mecenasem też pisarzem. Jego pomnik jest tam, także pójdziemy sobie zajrzeć na ten pomnik. Ja sam myślała, że ten gościu na wózku inwalidzkim siedzi, Te ławki faktycznie wyglądają z daleka, jakby to były wózki inwalidzkie, bo mają takie koła. Zobaczcie se. Chłopaki biegają na czas, mają swojego nauczyciela bądź też trenera. No to chyba nie jest jeden rocznik, to będzie jakoś drużyna. Nie, drużyna, tak, tak. A za moimi plecami właśnie patron tego Parku Alisher Navoje. I tu nie wiem, czy to miał być w zamyśle jakiś amfiteatr. Być może tu są jakieś występy takie na tle tej wody. No tak, bo tam są ławki po drugiej Jak bo są ławki, to być może tu jakieś zespoły artystyczne występują czasami. Teraz idziemy do ruin błękitnego pałacu Timura. Ponoć kiedyś to była imponująca budowla, imponująca konstrukcja, a teraz tylko zostały z tej konstrukcji ruiny, także zobaczymy sobie te ruiny. Czasem takie miejsca też bywają ciekawe. Teraz będziemy przechodzić obok budynku Teatru Dramatycznego tutaj w Samarkandzie. Obok teatru jest park duży z fontanną. No a budynek bardzo nowoczesny jest z tego co widać, ale niestety nie będziemy mieli okazji skorzystać z oferty tego teatru, ponieważ żeby my tego chyba nie zrozumieli, co niby tam grali, a dwa, że nie mamy czasu, bo tu jest tyle do obejrzenia, a trzy, że nas nie stać? Fajnie by było iść, ale gdyby to była jakoś, nie wiem, balet, na balet mongolski moglibyśmy się przejść, nie? Albo pantomima. Na pantomima. Przepraszam, panatunima. Dzisiaj będzie panatunima. Pan tu nie stał! Kijowo, bo nie jest późno wcale, bo jest 15 po 17, a zobaczcie, znaczy się tego nie użyjecie w tym aparacie, ale robi się już szaro. Szarawo, a tutaj jest tak w Uzbekistanie, co zauważyliśmy, że jest szaro, stryk Ciemno. i jest ciemno. Zaraz będzie ciemno. I naprawdę to jest, nie wiem, czy to jest 5 minut. No dokładnie, nagle się robi ciemno strasznie. W tym aparacie akurat tego nie widać, bo on ma dobre ISO i jest pełnoklatka i nawet po zmroku dość dobrze nagrywa i nie widać, że to jest tak ciemno. Ale trzeba przyznać, że jesteśmy zaskoczeni tym, co widzimy w Samarkandzie, ponieważ jest to takie miasto dość nowoczesne. Po tym, co zobaczyliśmy na prowincji, myśleliśmy, że tu też będzie tak, że będzie po prostu brudno przede wszystkim. No, różnica między tą prowincją a miastem jest ogromna. To jest taki Tak. skok
Myśleliśmy, że będzie tak cały czas w całym Uzbekistanie. No nie może tak cały czas, może spodziewaliśmy się, że w mieście może być ciut lepiej, ale jest tu zdecydowanie lepiej pod względem mentalnym chyba też tych ludzi, którzy zamieszkują miasta, a wsie, no bo tam to spotykaliśmy ciągle ludzi, którzy, nie wiem, jedli Snickersa, bądź też coś jedli, wyrzucali po prostu papierek przed siebie, czy no co butelkę wypił, wyrzucił gdzieś na chodnik i tyle. I go nic nie obchodziło i takie straszne nawyki. I też to było widać na każdym kroku, że są te śmiecie, nie? Wszędzie. A tu już jak widać, no zdarzy się jakiś tam papierek, zdarzy się jakieś kilka śmieci, butelka leży, ale no to już jest skala nieporównywalnie mniejsza niż to, co zobaczyliśmy na prowincji, prawda? I jest tu dużo zieleni. A czym bardziej właśnie zmierzamy w kierunku zachodu, tym tej pustyni więcej, a mniej gór. Chociaż tu też jeszcze niedaleko, gdzieś z 50 km, może nawet nie, są jeszcze góry, ale już bardziej na zachód to już jest pustynia. No poza tym jest dużo takich nowoczesnych, świeżo wybudowanych budynków. Jest też miasteczko zwane Wiecznym Miastem, które jest wybudowane jako nowe, tylko na wzór tych starych wszystkich budowli. I tam też jest ponoć bardzo ładnie. Jak zdążymy, to też oczywiście się wybierzemy. No i ogólnie jest bardzo fajnie. Dlatego polecamy też, żebyście tu przyjeżdżali, bo absolutnie mimo tej etykiety może takiej przyklejonej tym krajom Azji Środka, to naprawdę tu jest bezpiecznie i fajnie i nie czujemy się jakoś, nie czujemy dyskomfortu spacerując nawet wieczorami tutaj po ulicach Samarkandy i to niekoniecznie po samym centrum, nawet gdzieś tam w tych uliczkach czy na obrzeżach jest bezpiecznie. Jesteśmy teraz właśnie przy tych ruinach Pałacu Błękitnego, tak? Timura i teraz to jest coś, co tylko pozostało. Być może to była taka jego rezydencja, sobie tu, nie wiem, od czasu do czasu przychodził, bo to widać, że raczej było małe chyba. Jeżeli to jest faktycznie to, a nie mogę zagwarantować, że to jest to, bo no, ciężko o jakieś informacje na ten temat, ale było to kiedyś ponoć ulubione miejsce Timura. Lubił sobie spędzać tutaj wolny czas, a tyle z tego zostało, także no trochę smutny i przykry widok. No ale co zrobić, no. Może kiedyś to odbudują. Może kiedyś właśnie też to odbudują, ale nie da się wszystkiego zrobić. A na co tu miał widok, że tu mu się tak podobało? No na Registan miał może widok. Nie było wtedy Registanu. No właśnie, wtedy go nie było, Bo dopiero Ulugh-Beg, jego wnuk, wybudował pierwszą medresę. No na pewno nie na morze. Nie na morze. Jest to tak prowizorycznie ogrodzone, jak widzicie, z 3 stron, ale można tutaj od strony ulicy wejść, bo nie ma ogrodzenia, czyli jest przyzwolenie na to, żeby tu to eksplorować, z tym, że no nie ma czego eksplorować de facto, bo niewiele tu zostało poza gruzami, rumowiskiem. Tam nawet płyta CD jest. Zasłuchał. Słuchał sobie tam. Już wtedy były odtwarzacze CD. To jest dowód na to, że były, bo jest płyta CD. A my czekamy, pan dostanie mandat. Teraz możemy iść, bo mamy zielone. Naprzeciwko Registanu jest tam alejka usłana oczywiście jakimiś lokalami, butikami, sklepikami różnej maści. Panowie i panie tam, panowie głównie panie, zapraszają do środka też do restauracji. No i tu jest właśnie Registan. Przechodzimy obok niego, my mamy niedaleko miejscówkę, także w fajnym miejscu. Tam jest wielki napis Samarkand, przy której oczywiście turyści sobie robią zdjęcia. Myśmy jeszcze tego zdjęcia nie zrobili, a może sobie zrobimy, jak jest oświetlone, to fajnie będzie wyglądać, co? Gdzie nas tam widać? Nie wiem, ale sprawdzić można. Witajcie w Samarkandzie. Dzisiaj mamy trochę inny pokaz tutaj na Registanie. Nie ma tego przedstawienia, ale być może jeszcze będzie, bo jest czas jeszcze. Ale też są fajne iluminacje. I tym kolorowym akcentem kończymy nasz pierwszy odcinek filmu o Samarkandzie. Drugi pojawi się wkrótce, a być może już jest na kanale. Warto to sprawdzić. Wszystko zależy od tego, kiedy to oglądasz. W następnym odcinku pokażemy kolejne arcyciekawe miejsca,
których absolutnie nie można pominąć podczas pobytu w tym wyjątkowym mieście. Oczywiście podzielimy się też praktycznymi wskazówkami. A teraz życzymy samych wspaniałych podróży. Zachęcamy do subskrypcji, aktywności i wspierania naszego kanału w dowolnej formie. Oraz tradycyjnie do zobaczenia gdzieś w świecie. I do zaś. Gdyż już w IV wieku, jeszcze raz od początku. A czemu tego, że tak sobie utrudniasz? W wieku przed naszą erą Persowie Słynnym de facto archeologiem, astronomem, nie? Słynnym astrologiem de facto. Bo tu już astrologiem. Astrologiem, co to jest za słowo? Najstarszy budynek w mieście, a mianowicie mauzoleum ich lokalach. W takich lokalach i lubiał tu, czy lubiał lubił. nad jezioro Szarwak. Dlaczego Samarkanda? Kurde, czemu mnie przeszkadzasz? No bo kurde, no ja jeszcze się nie unaczył, nie? Ale coś się nie unaczył, nie stanąłeś, nie nie przysiąłeś. stanąłeś. No, trzeba się ustawić jakoś. Ponieważ... Dobra, już się pomyliłem. Ty mnie zawsze musisz zdekoncentrować. Ale to jest jakoś nienormalne. Zamknij się. 1868. Obecnie Samarkanda jest coś mi do gęby wlazło. Jaki zwierz. Luzik, nie? Obecnie Samarkanda jest drugim co do wielkości miastem Europy. Shirdar, czyli siła lwa, w czasach Timura. Chyba. W Menderesach tych były nie tylko nauki ścisłe. Uczono, nie były. Powiedz to jeszcze raz. Ty mnie teraz stresujesz. Kto płynniej powiedział, kto jest debeściak? I kto jest debeściak, się pytam? Jo. No. Kto jest debeściak? Ja jestem debeściak.